Ni hao Szanghaj, czyli w wolnym tłumaczeniu siemanko Szanghaj. Rano siedzę sobie przy śniadanku, patrzę w te burę, pochmurne niebo i zastanawiam się, czy to ta słynna, zajebista, wysoka jakość chińskiego powietrza, czy jednak zanosi się na deszcz. Niestety to drugie, ale z cukru nie jesteśmy, nie rozpuścimy się, także lecimy. Szanghaj to największy ośrodek gospodarczy, finansowy i komunikacyjny Chin. To również trzeci co do wielkości port morski na świecie po Rotterdamie i Singapurze. I jeśli już jesteśmy przy morzu, to może a propos samej nazwy Szanghaju. Szanghaj to jest zlepek takich dwóch chińskich słówek na morzu, ale żeby nie było zbyt prosto, to Szanghaj nie znaczy na morzu, ale dokładne tłumaczenie to jest coś takiego jak najdalszy punkt wysunięty w morze, naprzód w morze. Ale co ciekawe, to przydomki nadane Szanghajowi przez przybyszów z zagranicy, z zachodu, jak na przykład Królowa Orientu, Paryż Wschodu czy azjatycka prostytutka. I nieuchronnie eksplorację tego miasta zaczniemy od historii. Jak wiadomo, jak powszechnie wiadomo, w Chinach wszystko jest stare jak świat, ale uwaga, nie Szanghaj. Jeszcze 2 wieki temu była to zaledwie rybacka wioska, no okej, takie większe miasto, ale jakich pełno było na długim wybrzeżu Morza Wschodniochińskiego. Wszystko zmieniło się w połowie XIX wieku, kiedy to po wojnach opiumowych upokorzone Cesarstwo Chińskie musiało oddać administrację nad kilkoma swoimi terytoriami zachodnim potęgom. Anglikom, Francuzom, Amerykanom, którzy ujrzeli w tej właśnie mieścinie takie strategiczne położenie. I wtedy dla Szanghaju zaczęła się nowa era. W miejscu, w którym jesteśmy, czyli w dzielnicy Debant na lewym brzegu rzeki Huangpu, zaczęły wznosić się piękne budowle. Budynki w architekturze kolonialnej, należące do zachodnich banków, przedstawiciel handlowych, zagranicznych konsulatów. No, biznes kwitł, a napędzał go handel. Za opium kupowano herbatę i jedwab. Szanghaj się rozwijał, rosła jego potęga, ale potęga nie świadcząca o sile Chin, ale właśnie o sile zachodnich imperiów. Ale skoro jesteśmy już przy historii, to skąd się wziął ten enigmatyczny przydomek azjatyckiej prostytutki? No więc w latach 20-30, kiedy już ta kultura zachodu domówiła się tutaj na dobre, powstawały masowo domy uciech, czyli nie owijając w bawełnę burdele, palarnie opium, kasyna, rozwijała się przestępczość zorganizowana i po prostu już następowało takie zepsucie, że tę jedną z największych metropolii świata właśnie nazwano takim oto przydomkiem cechującym najstarszy zawód świata. Nieopodal natomiast powstawały dzielnice eleganckie, często wykluczające miejscowych. Dzielnica angielska, holenderska czy na przykład francuska, w której właśnie jesteśmy. Jej główną aleją była Avenue Joffre, która dzisiaj się nazywa Huaihai Road. No i fajne jest to, że mimo, że już dawno temu potęga Francji przeminęła z wiatrem, to dzielnica nadal zachowała taki ekskluzywny charakter. Wiele budynków ocalało, jak widać ostały się jakieś luksusowe marki. Także no takie dziedzictwo tego Szanghaju do dzisiaj się utrzymuje.
Zachodnie dzielnice się rozrastały, a gdzieś tak pomiędzy nimi, ściśnięta, coraz mniejsza, broniła się chińska dzielnica. Z jeszcze chińską tradycyjną architekturą, kilkoma pozostałościami po murach miejskich. No i tak się broniła i to, słuchajcie, było porównywane nawet do takiego chińskiego getta wręcz, gdzie musieli żyć ludzie, ci Chińczycy z Szanghaju, którzy nie było na nich miejsca w tych lepiej rozwiniętych dzielnicach należących do państw, tych imperiów zagranicznych. No dobrze, ale dzisiaj mamy XXI wiek i architektura Szanghaju to nie tylko ta z czasów kolonialnych, wielkich imperiów zachodnich, czy klasycznej architektury chińskiej, ale i tu zatrzymajmy się na moment. Słuchajcie, gdzie bym nie był, w jakim chińskim mieście bym nie był, to zawsze te ogrody, parki mnie po prostu zdumiewają. Lekka, chińska, ogrodowa architektura, takie fajne pawilony, zieleń, woda, wszechobecna harmonia. No, kurczę, super sprawa. Naprawdę można tak się zrelaksować fajnie. Jeszcze przed II wojną światową w Szanghaju zaczęto tworzyć dzielnicę Lilong. Lilong był modyfikacją chińskiego domu, który w przeciwieństwie do tych tradycyjnych różnił się tym, że budynki były pozbawione dziedzińców. Stały po prostu tak w style europejskim, jeden obok drugiego wzdłuż ulicy. I te dzielnice były na tyle fajnie zaprojektowane, no tak ściśle, że pomagały w nawiązywaniu sąsiedzkich relacji. I tak jeszcze do lat 50. 3/4 ludzi, mieszkańców tego miasta żyło właśnie w takich dzielnicach. I w Lilongach takim codziennym rytuałem były no i w zasadzie nadal są takie codzienne pogaduszki przy rozciąganiu tai chi, wywieszanie prania, ploteczki, gry, zabawy. No i ciężko sobie coś takiego wyobrazić na osiedlu, które składa się z kilkunastu bloków, w którym w każdym takim bloku mieszka ponad 1000 mieszkańców i większość z tych mieszkańców to świeżo upieczeni imigranci z terenów wiejskich. No właśnie, mieszkańcy, ludzie, populacja. Szanghajczyków od reszty Chińczyków zawsze wyróżniała kultura, język, kuchnia i zwyczaje. Styl szanghajski, czyli zwany po tutejszemu Hai-Pai, wywodził się właśnie z tej historii miasta, o której już trochę wspomnieliśmy, że tutaj łączyły się te idee zachodu i wschodu. Niesamowitym właśnie zawsze było i nadal jest, że dla takich mieszkańców zachodu Szanghaj to były wrota do tego tajemniczego państwa środka, natomiast dla reszty Chińczyków Szanghaj no już nie był Chinami, tylko właśnie czymś zachodnim. I w latach komuny, czyli po 1949, kiedy komuniści przejęli władzę, reżim z Pekinu starał się rugować tą tożsamość Szanghajczyków. No, starał się po prostu ujednolicić, żeby wszyscy Chińczycy byli tacy sami, mówili tym samym dialektem, językiem, czyli mandaryńskim, ale właśnie nie udało im się wyrugować tego kompletnie dzięki takim dzielnicom. No a to jest mój osobisty hit. W całych Chinach się to widzi, że tutaj lubią na przykład goście odsłaniać swoje torsy, swój mięsień piwny. No dla mnie to jest hit. W końcu nadeszły lata 80., a wraz z nimi reformy gospodarcze zainicjowane przez nowoczesnego ojca narodu, czyli Denga Xiaopinga. No i nareszcie reżim z Pekinu pozwolił Szanghajowi na rozwój, na boom gospodarczy. I ten otóż boom się zaczął. Nie tylko zaczęła wzrastać masowo pozycja gospodarcza miasta, jego populacja, ale i wysokościowce.
Jak na przykład Shanghai Tower. Druga najwyższa wieża na świecie, ustępuje tylko Burj Khalifie, mierzy 632 metry, za to ma najwyżej położony taras widokowy na świecie, znajdujący się na 121 poziomie. No to lecimy. Dobra, wizyta w Szanghaju powoli zmierza ku końcowi. No i a propos tej tezy postawionej na początku, czy Szanghaj jest azjatycką prostytutką, powiedziałbym, że nie. Ja osobiście wolę bardziej takie romantyczne podejście, że to miejsce, gdzie wschód, orient łączy się z zachodem. No i okej, są szklane domy, wysokościowce, które można spotkać w wielu częściach świata. Natomiast to, co mi przypomina, że ten Szanghaj jest zupełnie inny niż reszta Chin, to jest na przykład to, co jest za mną, czyli ta architektura kolonialna. Kiedy te dumne państwo środka zostało złamane i te zachodnie potęgi, te zachodnie imperia tutaj siłą weszły, założyły swoje biznesy, kompanie handlowe, zmonopolizowały wiele dziedzin handlu, ale jednocześnie narodziła się taka po prostu oryginalna szanghajska tkanka, i ludzka, i miejska, którą mimo, że władze komunistyczne próbowały rugować, pozbyć się, to ona przetrwała. To miasto cały czas żyje. Przyjeżdża tutaj masę imigrantów, no oczywiście na zarobek, do pracy, ale ten dialekt dalej tutaj istnieje. No i co? Podoba mi się ten Szanghaj. Na pewno bardziej niż Pekin. Jest tutaj więcej zieleni, powietrze chyba czystsze. Dobra, słuchajcie, tyle. Nie ma już więcej co przynudzać. Mam nadzieję, że się wideo podobało. Będzie mi super miło, jeśli zasubskrybujecie kanał, dacie łapę w górę, skomentujecie. Dajcie znać, czy może ktoś był też z Was w Szanghaju, jak w ogóle odbiera całe Chiny. No i co? Do następnego razu.